Hej guys, w dzisiejszym odcinku drama Alet czeka nas miłość i nienawiść, przyjaźnie, zdrady, akcja i rywalizacja. So let's go! Crazy Love to drama emitowana od marca do kwietnia zeszłego roku na kanale KBS w reżyserii Kim Jong-hyuna. Z góry przepraszam za wszystkie źle wypowiedziane imiona i nazwiska. Nie umiem w język koreański. Z opisu, a nawet po pierwszym odcinku, drama ta mogłaby się wydawać totalnym klisze romansem. Mamy głównego bohatera, śmiecia, Gojin. 노고진. Przystojnego, zadufanego w sobie, narcystycznego i oczywiście bogatego wykładowcę matematyki. Ale nie byle jakiego, bo najlepszego w kraju wykładowcę matematyki, przez co Gojin jest popularny niczym K-pop idol. 내가 노고진이다. W dodatku jest także CEO swojej firmy z wykładami, korepetycjami bardziej. Traktuje w tej firmie swoich pracowników jak największych śmieci. A na kim nasz główny bohater najbardziej się znęca? Oczywiście, że nad swoją sekretarką, naszą główną bohaterką. Bo jakżeby inaczej, co to byłby za romans, gdyby nasz główny bohater nie znęcał się nad tą małą, nieśmiałą, wycofaną dziewczyną, podążającą za swoimi marzeniami. Bo oto i mamy naszą główną bohaterkę, Lisinę, która już na samym starcie wygląda jak typowa bohaterka, która ma jedno marzenie, do którego dąży, żeby je spełnić za wszelką cenę. Nawet jeśli przez to się stresuje, może wyłysieć, też kopnąć w kalendarz. Ale o tym później. Już teraz brzmi to sztampowo, a to dopiero początek. Bo oprócz dwójki naszych głównych bohaterów mamy także naszego second leada, Ochsegiego. Pana Och. I jak to second lead jest, to pan słodziak totalny, który ma nas rozczulić, który ma być tym dobrym człowiekiem wśród wszystkich tych śmieci w firmie, jacy tam się znajdują, bo każdy pracownik ma coś za uszami, każdy. Ale jest on, pan słodziak, który wydawać by się mogło, że jest tylko po to, aby spełniać jedną rolę, którą zazwyczaj ma przypisaną. Nasz second lead w takich dramach bycie tym rywalem. Tym, z którym jako publiczność będziemy shipować naszą główną bohaterkę. Ale oprócz tego mamy także rywala dla naszego głównego bohatera, który nie jest byle jakim rywalem, ponieważ jest grany przez 임원이. który jest cudownym, wspaniałym comic reliefem, którego pokochałam po jego roli w Strong Woman do Bong Soon. I widząc go w tej dramie, jak tylko się pojawia, znów jako comic relief, wiedziałam, że to będzie cudowny romans i że tylko dla niego, nawet jak będzie się pojawiał raz na 4 odcinki, to i tak będzie warto. I tak, bo on wprowadzi humor. Problem w naszej dramie pojawia się, kiedy Gojin zaczyna dostawać groźby śmierci, co w przypadku naszego bohatera nie jest niczym zaskakującym, patrząc na jego charakter i to, jak traktuje ludzi, choć nadal pamiętajmy, grożenie zrzucaniem z rowerka nie jest rozwiązaniem, tak? Jeśli macie szefa terena, nie próbujemy zwalać szefów terenów z rowerku, albo znajomych, którzy są śmieciami, nie zrzucamy ich z rowerku. Nasza główna bohaterka natomiast przez cały stres związany z pracą, przez to jak była traktowana przez współpracowników, a zwłaszcza swojego szefa śmiecia, idzie do lekarza z powodu częstych, silnych migren, aby dał jej diagnozę, że ma glejaka. 내가 진짜 죽는다고? Tak oto nasz tytuł, zapowiadający się być słodką komedią, pojawia się ze smutkiem, rozpaczą i rychłym widmem końca głównych naszych bohaterów. Z 2 różnych powodów, ale jednak. Tak oto w naszej słodkiej komedii romantycznej mamy czarny humor. I ten czarny humor będzie się przewijał. Na co trzeba zwrócić uwagę, bo nie każdy może być fanem, aczkolwiek czarny humor to jest na naprawdę dobrym poziomie. Nie jest odrzucający. Tu jest dobra dawka czarnego humoru. 명복을 빕니다.
Lisina obarcza winą za swoją chorobę, za to jak wygląda jej diagnoza, swojego szefa śmiecia. I nie ma co się dziwić. Patrząc na to, jak dawał jej złości wykład, oto, że 2 stopnie Celsjusza robią różnicę ogromną. Świat może się skończyć przez różnicę 2 stopni Celsjusza, ale nie było to w odniesieniu do naszej planety. Nie. To była po prostu metafora. Porównał naszą Ziemię, planetę do kawy. Bowiem Gojin był, delikatnie mówiąc, maks kurzony, ponieważ kawa miała 78 stopni, a nie 80, a on nie będzie pił kawy, która nie ma idealnych 80 stopni Celsjusza. I to już jest powodem, żeby najechać na swoją Bogu ducha winną sekretarkę, która po prostu przyniosła mu kawusię, którą jeszcze odmierzała termometrem, ale w biurze było trochę chłodniej i spadło o ten stopień czy 2. Nie. Jak śmiała mu przynieść tak zimną kawę. Ale to nie koniec, ponieważ nasz szef śmieć miał też problem o kanapki. Bo kiedy jego sekretarka poszła do sklepu, poprosiła o kanapkę bez cebuli, bo nasz szef nie lubi cebuli. A pani w sklepie wsadziła do jego kanapeczki cebulę. A sekretarka, nie patrzyła pani w sklepie na ręce. Nie. No i co? Przyniosła kanapkę z cebulą. O, jak on to zobaczył. Przecież cała kanapka już do śmieci. Przecież już przeszło tą cebulą. Drama na całą firmę, A zapewne, gdyby tylko otworzyła kanapeczkę, sprawdzić, czy tam jest cebula, to też by nie zjadł. Bo jak ona śmiała w ogóle zmacać jego kanapeczkę, to jego kanapeczka. I to nadal nie jest koniec. Bo oprócz wyżywania się na niej z jakieś błahe powody typu nie udało się przypilnować pani w sklepie, to jeszcze dochodzi nam publiczne upokarzanie. Bo nasz szef śmieć nie ma żadnych hamulców i nic go nie powstrzymuje przed tym, żeby także jechać po naszej sekretarce przed wielką publicznością studentów, uczniów, którzy po prostu przyszli na jego wykład. Gojin był jak, okej, patrzcie, to jest nieudacznik życiowy, który nie spełni swoich marzeń. Także patrząc na to, co przechodziła nasza bohaterka w pracy i patrząc na to, że jakby i tak zaraz kopnie w kalendarz, to zdemoluje łazienkę. Zdemoluje trochę za duże słowo, zrobi rozpiździel w łazience i zacznie swój villain arc. Większym bądź mniejszym przypadkiem, zbiegiem okoliczności, kiedy Lisina zaczyna swój villain arc, Gojin ulega wypadkowi, w którym najprawdopodobniej ktoś próbował go zrzucić z rowerka. Przy czym nie udało się. Gojin wciąż jest wśród żywych. Ale doznał amnezji. Więc nasza główna bohaterka ze swoim planem zemsty, tym, żeby się odegrać w końcu na szefie śmieciu, wpada na misterny, potężny plan. Ogłasza się jego narzeczoną. W tym momencie cała akcja w naszej dramie się rozkręca, ponieważ mamy multum bohaterów, którzy są potencjalnie podejrzani o to, że to oni chcieli odesłać naszego szefa śmiecia na drugą stronę. A to dopiero początek, bo z każdym kolejnym odcinkiem tych potencjalnych bohaterów dochodzi, aż w końcu jako widzowie sami już nie wiemy, kto może być mordercą, bo jest ich za dużo, co patrząc na charakter Gojina, całą jego osobowość, styl bycia, nie jest niczym zaskakującym. Właśnie w tym momencie nasza drama, która miała być zwykłą komedyjką, która miała przy okazji pewnie cringe'ować, jak to mają komedie romantyczne, zmienia trochę swój gatunek i jest trochę dochodzeniem, trochę tajemnicą, kto może czyhać na życie naszego głównego bohatera. Ale nadal jest romansem, nadal mamy nasz wątek romantyczny z cudownym fake dating, fałszywym spotykaniem się, fałszywym randkowaniem, fałszywym byciem parą. Nie jestem pewna, jak to się przekłada na polski. Ale to wciąż jest romans z cudownym wątkiem fałszywego spotykania się oraz od nienawiści do miłości. Jest to drama, gdzie nasi bohaterowie z początku naprawdę się nienawidzą. Nie jest to tylko taka nienawiść, gdzie bohaterowie z początku tylko sobie dogryzają, ale od razu czuć między nimi tę sympatię, że coś tam jednak iskrzy i że to jest takie
dogryzanie, żeby się podroczyć. Nie. W Crazy Love nasi główni bohaterowie naprawdę siebie nie znoszą i naprawdę najchętniej by wymazali swoją egzystencję nawzajem. Cudownym aspektem humorystycznym jest właśnie oglądanie tego, jak nasza para się torturuje, wymyślając to w coraz bardziej abstrakcyjne sposoby, jak cebula, czy krem przeciwsłoneczny, czy świeże owoce morza. W dodatku rozwój ich relacji nie jest tak nagły. Nie ma czegoś takiego, że nienawidzę cię, a na następny dzień cię kocham. Tu idziemy kroczkami. Tutaj mamy etap dogryzania sobie, jednak jest on tam, gdzie powinien być. Po środku mamy nienawiść, mamy dogryzanie sobie, a potem miłość. Ponieważ nasi bohaterowie z czasem zaczynają się do siebie przywiązywać, przez wspólne przeżycie zaczyna ich też więcej łączyć i już przestają siebie aż tak nienawidzić, zaczynają siebie tolerować i tylko sobie gdzieś tam dogryzać. A potem w końcu zaczynają rozumieć, że ich więź się naprawdę wzmocniło i mamy miłość, gdzie zaczynają troszczyć się o siebie nawzajem, a nie, że tylko wykorzystujemy miękkie, dobre serduszko, słodzinki, lisiny i że tylko ona się troszczy o cały świat. Nie. Nasi główni bohaterowie się rozwijają, oboje, gdzie Go-Jin zaczyna z czasem nie być już takim śmieciem. To też nie jest nagłe. To nie jest tak, że Go-Jin z dnia na dzień stwierdzi, że świat jest jednak piękny i on kocha wszystkich ludzi. Nie, on etapami przestaje powoli być śmieciem. Natomiast nasza słodzinka, Lisina, nie jest przez całą serię od początku do końca tą słodzinką nieśmiałą, wycofaną, co tylko przytakuje, żeby mieć szansę spełnić swoje marzenia. Nie. Lisina także przechodzi swój rozwój, gdzie też zaczyna przeciwstawiać się temu, co mówią jej bohaterowie, ich wymaganiom do tego, co ma robić. I to też nie jest tak, że teraz Lisina po pierwszym odcinku, gdzie zaczyna się już jej villain arc, będzie za każdym razem stawiać na swoim, nie będzie już pod nikogo się podporządkowywać. Nie. Małymi kroczkami. W tej dramie jest rozwój bohaterów. I to nie tylko naszych głównych, bo też nasz słodziak second lead nie jest zwykłym second leadem słodziakiem, który ma służyć tylko do shipów głównej bohaterki z nim. Jego wątek jest wręcz bardziej powiązany z naszym głównym bohaterem niż z Lisiną. Nie jest po prostu takim NPC-em, który służy tylko po to, żeby były romantyczne chwile pomiędzy nim a główną bohaterką. Nie, to zupełnie nie ten typ postaci. Chociaż z pierwszego odcinka, gdzie był zwykłym słodziakiem, mogłoby się tak wydawać. Oprócz tego mamy także drugorzędną żeńską postać wiodącą, Baek Soo-young, która jest ekspartnerką naszego głównego bohatera. Także pojawia się też walka dla Lisiny, która także ma swoją historię, swoje przeżycia, przez które podejmuje mniej bądź bardziej, raczej mniej racjonalne decyzje, nawet bardzo niezrozumiałe decyzje, bo jej plan wydaje się bardzo bez sensu. W jej wątku także ukryty jest powód, dlaczego rozstali się z naszym szefem śmieciem, co ma wpływ właśnie i na nią, i na naszego głównego bohatera dość duży, ale tu bez spoilerów. 사실 전 너무 부끄럼쟁이라서 Są też wątki pracowników, mniej bądź bardziej rozbudowane, mniej bądź bardziej sensowne, ale są. To nie jest tak, że to są po prostu placeholdery, które służą tylko do komentowania naszego głównego wątku romantycznego i nikt inny się nie liczy. Hello everyone! I tak mamy wątek wiodący, który jest logiczny. Mamy te wątki poboczne z second leadem słodziakiem, czy z ekspartnerką. Mamy też wątek rywala. Gdzieś tam tyle są ci pracownicy. I w tym wszystkim jeszcze są byłe sekretarki szefa świecia, które także chcą się na nim zemścić. To jest najbardziej bezsensowny wątek. Będzie akcja czy dwie bardziej znacząca z nimi, ale przez całą dramę po prostu siedzimy i jako widz, przynajmniej ja, zastanawiałam się, po co one są i jaki one mają plan, co one chcą osiągnąć. Niby chciały się zemścić, Lisina miała swój villain arc, gdzie naprawdę sunęła z zemstą. Meanwhile one chodziły do firmy zbierać ploteczki, wyciągały sprzątaczkę, żeby dawała im ploteczki, żeby spotykać się na kawiusi w kawiarence, gdzie miał jakąś tajną bazę i rozmawiać o tych ploteczkach. I to tyle.
Humor miejscami jest na maksa cringe'owy, ale większość czasu humor jest na naprawdę wysokim poziomie. Dodatkowo coś, co jest raczej standardem w azjatyckich dramach, przynajmniej w koreańskich, bo ich oglądam najwięcej, więc najłatwiej jest mi się do nich odnieść. To jest balans pomiędzy tymi momentami śmiechu, a tymi naprawdę smutnymi i wzruszającymi. Ogółem, wbrew pierwszym wrażeniom, Crazy Love nie jest dramą taką stricte cringe'ową, komedyjkową, głupiutką. Jest raczej czymś oryginalnym w swoim gatunku i przy tym tworząc zabawne dzieło. Na wyróżnienie aktorskie zasługuje 크리스탈 중 udźwignęła doskonale rolę naszej niestabilnej, emocjonalnie głównej bohaterki Lisiny. Mówiła bardzo dobrze żonglować tymi wszystkimi emocjami, dlatego tak jak kochamy Lisinę, Lisina jest cudowna, tak samo We Love, We Stan Krystal. Kim Jae-wook także dobrze podołał w swojej roli, zwłaszcza w momentach bycia tym narcystycznym, zadufanym w sobie Norgojinem, ale też w momentach, kiedy było widać naprawdę zaskoczenie na jego twarzy po tym, co odwalała Lisina. Jeśli chodzi o soundtrack, to nie było melodii grającej w tle, która by zwróciła jakoś bardzo moją uwagę. Za to są piosenki z tej dramy, które są naprawdę dobre. Ale coś, co było naprawdę cudowne, opening, intro, zwał jak zwał, i ending. Intro z ratatata, albo ending, gdzie zaczynał się od słów. One po prostu były idealne. Nic tak nie odda klimatu tej dramy jak intro i ending. I na koniec pytanie, czy warto? Warto! Chociażby dla scen typowo komediowych, które naprawdę rozbawiają, które nie tylko cringe'ują, ale także naprawdę są zabawne. Warto też dla tego powiewu świeżości w gatunku. Nie mamy takiego schematu, który jest gdzieś w większości romansu. Pamiętajmy, że cały czas mówimy tutaj przez pryzmat komedii romantycznej, bo nadal to jest komedią romantyczną. Dodatkowo jest to komedia, która właśnie za otoczką tego humoru, czarnego czy nie, niesie też jakieś przesłanie razem ze rozwojem swoich bohaterów, typu nie traktuj ludzi jak świeci, ale też, żeby nie zapracowywać się dosłownie i w przenośni na śmierć. Oraz najcenniejsza lekcja z tej dramy, terapia jest ważna, bo większość problemów bohaterów rozwiązałaby się, albo w ogóle by nie powstała, gdyby dawno temu poszli do terapii i przepracowali swoją przeszłość i swoje problemy. Tak właśnie Crazy Love, zapowiadający się najbardziej schematyczną, cringe'ową, stereotypową, nielogiczną dramę, okazało się być najbardziej logiczną dramą, z wątkami, które były rozwinięte i które się łączyły w sensowny sposób. Dlatego jak szukacie czegoś z czarnym humorem, śmiesznego, lekkiego, ale jednak z jakimś przesłaniem, Crazy Love jest dla Was. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. A także zapraszam Was na mojego Instagramka, Twitcha oraz Twittera. Trzymajcie się ciepło. Bye bye!